Cześć, dziś tradycyjny przepis na biszkopt, bardzo delikatny. Biszkopt ładnie wyrasta, jest puszysty, dosyć słodki, więc warto zrównoważyć jego smak kwaśnym dżemem lub owocami. Idealny do lekkich owocowych tortów. Możesz go również upiec z owocami sezonowymi. 8 białek, dużych. Ja używam tutaj jajek w rozmiarze L, a nawet XL. Białka powinny mieć temperaturę pokojową, co oznacza, że należy wyjąć je z lodówki co najmniej godzinę przed pieczeniem, o ile oczywiście trzymasz jajka w lodówce. Szczypta soli i całość ubijamy na sztywno. Tak naprawdę piana jest wystarczająco ubita w momencie, kiedy mikser zostawia wyraźne ślady na pianie. Gdy tak się stanie, powoli dosyp 1 szklankę cukru. Powoli po 1–2 łyżki na raz. I cały czas kontynuuj ubijanie. Pianę ubijaj od dodania cukru jeszcze przez mniej więcej 7 minut mikserem planetarnym, 10 do 12 minut mikserem ręcznym. W międzyczasie 2 szklanki mąki pszennej typu 450, przesianej mąki pszennej i 2 łyżeczki proszku do pieczenia wymieszaj dokładnie razem. Gdy białka są już ładnie ubite, cukier rozpuszczony, a piana sztywna i wyraźnie błyszcząca, zmniejsz obroty miksera i powoli dodaj 8 żółtek. Pianę mieszaj już tylko tyle, aby wszystko się połączyło. Gdy tak się stanie, odstaw mikser na bok. I w kilku podejściach dosyp mąkę z proszkiem. Za każdym razem dokładnie, ale delikatnie mieszając. Gdy dodasz już całą mąkę, dolej jeszcze 3 łyżki soku z cytryny i całość ponownie dokładnie wymieszaj. Gotowe ciasto przełóż do okrągłej tortownicy o średnicy 26 cm. Dno tortownicy mam wyłożone papierem do pieczenia. Do biszkoptu boków nie należy niczym smarować. Zamiast okrągłej tortownicy możesz użyć również prostokątnej blaszki o wymiarach 20×30 cm. Ciasto wyrównaj i od razu wstaw do piekarnika, wcześniej nagrzanego do 160 stopni bez termoobiegu lub 150 z termoobiegiem. Biszkopt piecz na drugim poziomie od dołu przez około 40 minut lub do suchego patyczka. Po tym czasie, jeśli patyczek wychodzi suchy z niego, od razu wyjmij ciasto na blat i zostaw na 10 minut do przestudzenia. Następnie ostrym nożem oddziel brzegi biszkoptu od foremki. Zdejmij obręcz i odwracając do góry dnem wyjmij biszkopt całkowicie z formy. Taki biszkopt zostaw na kilka godzin, następnie możesz go przekroić na 3 całkiem spore blaty. Smacznego! A więcej sprawdzonych przepisów na przepyszne ciasta, torty i nie tylko znajdziesz w moich książkach. Zapraszam do sklepu Orchideli, teraz trwają wciąż promocje wakacyjne. Przypominam również, że wszystkie przepisy zawarte w książkach mają dodatkowo filmy, które pokazują ich przygotowanie, co znacznie ułatwia sprawę i gwarantuje sukces. Zapraszam.